Cześć, tu Mohamed. I Ola. Witajcie w nowym odcinku do kanału Bull Easy Travels. Dzisiaj chcieliśmy Wam w końcu opowiedzieć o tym, gdzie jesteśmy i co robimy. I właściwie opowiedzieć Wam o tym, co planowaliśmy przez ostatnie kilka tygodni, a nawet miesięcy. Otóż rzuciliśmy pracę w Polsce. Tak, koniec. Już nie ma. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. 4 lata temu zaczęliśmy spędzać nasze urlopy podróżując samochodem po Europie. Pokochaliśmy ten rodzaj wyjazdów i dzięki niemu zobaczyliśmy już większość kontynentu. Teraz czas na zobaczenie reszty świata. Dołączcie do nas w tej podróży. No więc rzuciliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż. Tak. Aktualnie jesteśmy w Stambule i nie wiemy tak naprawdę, kiedy wrócimy do Polski. Nie wiemy. Nie wiemy też, dokąd pojedziemy dalej, bo wszystko się okaże z czasem, jak zobaczymy, gdzie będzie możliwość wyjechać, ale może zacznijmy od początku. Tak. My generalnie od kiedy pamiętamy mieliśmy takie marzenie, żeby pojechać w długą podróż. W taką podróż, w czasie której nie musielibyśmy się martwić, że mamy tylko 2 tygodnie urlopu i trzeba wracać do pracy. Taką podróż, w której moglibyśmy jechać gdzie chcemy i kiedy chcemy i gdzie będziemy mogli po prostu poznać jakieś miejsce lepiej, zostać w jakimś jednym miejscu dłużej, poznać ludzi, poznać kulturę, dowiedzieć się czegoś więcej. Jedzenie też. I jedzenie. Zobaczyć, jak się żyje w jakimś innym miejscu na świecie. I planowaliśmy to tak naprawdę już od bardzo, bardzo dawna. Od 2-3 lat mieliśmy już taki plan, żeby albo wyjechać. 4, albo 5, nie wiem. Zawsze. Tak naprawdę zawsze mieliśmy to gdzieś z tyłu głowy, zawsze chcieliśmy takie swoje marzenie zrealizować i zawsze marzyliśmy o takiej podróży dookoła świata. Niestety okazało się, że teraz to nie będzie podróż dookoła świata, raczej dookoła sami wiecie czego. Nie mogę tego powiedzieć, dlatego że algorytm YouTube'a ograniczy nam widoczność tego filmu, ale sami wiecie, o co chodzi. W zeszłym roku zdecydowaliśmy, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy już tę podróż wyruszyć, ale na początku postanowiliśmy jeszcze pojechać do Egiptu, odwiedzić rodzinę Mohameda. Oczywiście. I jak wiecie, byliśmy w Egipcie na przełomie stycznia i lutego, stamtąd też były filmy, stamtąd też nagrywaliśmy vlogi. I po powrocie z Egiptu mieliśmy taki plan, żeby kupić bilety lotnicze i zdecydować ostatecznie, jaka będzie trasa naszej podróży, gdzie polecimy, po jakich krajach będziemy jeździć. Ale jak wiecie, kiedy wróciliśmy w połowie lutego, okazało się, że cały świat ma inne plany dla wszystkich osób, które planowały podróże. I niestety musieliśmy te plany odłożyć na później. Tak. Utknęliśmy na jeszcze kilka miesięcy w Polsce, ale staraliśmy się znaleźć zalety tego wszystkiego. Po prostu pracowaliśmy jeszcze trochę więcej niż planowaliśmy. Ale kiedy zobaczyliśmy, że kraje otwierają granice, że już można podróżować, to postanowiliśmy jednak ten nasz plan zrealizować. I tak właśnie na koniec lipca zostawiliśmy pracę w Polsce i na początku sierpnia postanowiliśmy wyruszyć w podróż. Padło na Stambuł i na Turcję, dlatego że nie jest to jeszcze tak daleko od Polski, żeby nie można było w razie czego wrócić. To jest pierwsza rzecz, tak. A po drugie, nigdy w Turcji jeszcze nie byliśmy, a bardzo chcieliśmy tutaj przyjechać, bardzo chcieliśmy zobaczyć Stambuł. Jedzenie. Jedzenie. Pogoda. Jest dobra pogoda, to znaczy jest po prostu bardzo ciepło, bardzo gorąco nawet. Tak. I tak oto padło na Turcję. Tak. Teraz jesteśmy tutaj. Zobaczymy, jak będzie, o co chodzi. Jedzenie, kultura. Nie wiem. Na razie aklimatyzujemy się w Stambule i zostaniemy tutaj jeszcze przez kilka tygodni. Właśnie, jakie mamy plany? Mamy nadzieję. Jakie mamy plany? Ponieważ czas nas nie goni, urlop nam się nie kończy, bo teraz mamy go przez najbliższe kilka miesięcy. Tak naprawdę nie zaplanowaliśmy jeszcze do końca trasy tego wyjazdu, dlatego że cała, którą mieliśmy zaplanowaną, została po prostu zniszczona
Tak. Przez sami wiecie co i przez to, że wiele państw jest zamkniętych. Więc na razie zostajemy w Turcji, na razie zostajemy w Stambule. Mamy nadzieję, że zostaniemy tutaj przez najbliższy miesiąc, a później pojedziemy zwiedzać sobie inne części Turcji. Mamy tutaj pobyt turystyczny do 90 dni, także po tym czasie prawdopodobnie będziemy musieli jechać gdzieś dalej. Dokąd dokładnie? Zobaczymy, jaki kraj się otworzy, gdzie będzie w ogóle możliwość, żeby pojechać i wtedy zdecydujemy. Nie chcemy, żeby to brzmiało tak, że my po prostu pewnego dnia się obudziliśmy i postanowiliśmy wyjechać, nie myśląc w ogóle o sytuacji, która teraz panuje na świecie. Wręcz przeciwnie, mieliśmy bardzo dużo wątpliwości i bardzo dużo nam zajęło czasu podjęcie ostatecznej decyzji, czy wyjechać teraz, czy poczekać jeszcze kilka miesięcy. Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że ta sytuacja nie zniknie z dnia na dzień i będzie nam towarzyszyła jeszcze przez kilka miesięcy, jak nie dłużej nawet. I po prostu z zachowaniem wszystkich środków ostrożności trzeba wrócić jakoś do normalnego funkcjonowania. I my bardzo uważamy tutaj, stosujemy się do wszystkich zaleceń, które obowiązują w danym kraju i które też obowiązują na lotniskach. To zobaczycie w kolejnym vlogu, który nagraliśmy o tym, jak podróżuje się w czasach pandemii. I tak naprawdę bardzo na siebie uważamy, unikamy dużych skupisk ludzi, trzymamy się z daleka, nawet tutaj nie korzystamy ze środków transportu w mieście, tylko wszędzie sobie chodzimy pieszo. Także trzymamy się z daleka od dużych skupisk ludzi, cały czas nosimy maseczki i uważamy na siebie po prostu i też na innych. Co będzie dalej, zobaczymy. Jesteśmy przygotowani na to, że nasza podróż może nie trwać tak długo, jakbyśmy chcieli, żeby trwała i że będziemy musieli wrócić do Polski. Liczymy się z tym oczywiście, ale postanowiliśmy jednak spróbować i wyjechać właśnie teraz i zobaczyć po prostu, jak to będzie. I w miarę jak sytuacja będzie się rozwijać, będziemy podejmować kolejne decyzje i sprawdzać, gdzie możemy jechać, gdzie jest w miarę w porządku, które granice są otwarte, a które nie. I po prostu na podstawie tego będziemy planować dalszą podróż. My też nigdy tutaj o tym nie wspominaliśmy, że mamy taki plan takiego długiego wyjazdu, dlatego też chyba nigdy nie wierzyliśmy, że w końcu uda nam się ten plan zrealizować, bo to było bardzo dużo obaw i bardzo dużo przygotowań wbrew pozorom. I bardzo dużo wątpliwości, które w sumie ciągle mamy, bo one nie zniknęły też z dnia na dzień, ale przygotowania trwały długo, też musicie o tym wiedzieć. Kiedyś Wam może opowiemy o tym więcej. Natomiast te plany jednak trwały już od kilku lat. Chyba gdzieś tam w mediach społecznościowych wspominaliśmy, że mamy takie marzenie, żeby wyjechać w podróż dookoła świata, ale wydaje mi się, że chyba nikt tego nie brał na serio. Zresztą my też tego nie braliśmy na serio. No bo bardzo długo nam się wydawało, że nie uda nam się tego planu zrealizować. Ciągle były jakieś obawy i ciągle było ich coraz więcej. Natomiast no teraz postanowiliśmy jednak dać tę szansę i spróbować to nasze marzenie spełnić. Póki co przez najbliższe kilka tygodni zostajemy w tym samym miejscu, czyli w tym pokoju, w hotelu w Stambule. Możesz pisać w komentarzu, co myślisz, co jest dobrze lokalizacja, gdzie jedziesz, co robić, coś czego. Tak, jeśli macie jakieś sugestie dotyczące Stambułu, co warto zobaczyć, to dajcie znać w komentarzach. Tutaj jest bardzo dużo do zwiedzania, także na pewno nie będziemy się nudzić nawet przez kilka tygodni. Teraz jedziemy, tak? I mamy nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć w tej podróży, dlatego że najciekawsza część dla Was z tego wszystkiego to jest to, że będą powstawały po prostu vlogi z podróży na bieżąco, przynajmniej raz w tygodniu, tak jak było do tej pory w niedzielę. Tym razem to będą vlogi z Turcji przez jakiś czas, więc mamy nadzieję, że będziecie oglądać i że też Wam się spodobają i że będziecie towarzyszyć nam w tej podróży, właśnie oglądając odcinki. Tak, oczywiście. I teraz koniec. No. To tyle od nas. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i będziecie nam towarzyszyć dalej. Pamiętać. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie sobie kanał, żeby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć. Cześć. Cześć.